jak zrealizować taki projekt, którego skutkiem ma być pozbawienie ludzi zdolności do produkcji własnej wolności, to znaczy zdolności do samodzielnej produkcji dóbr, które są absolutnie konieczne do tego, żeby w sposób realny korzystać z wolności. Nawet jeśli na tym najbardziej elementarnym poziomie, ale właśnie na tym elementarnym poziomie rozgrywają się wszystkie istotne konflikty społeczne. Wszystkie wojny, wszystkie działania zaborcze, wszystkie imperialne zakusy miały tylko jeden cel: podporządkować sobie innych ludzi i podporządkować sobie terytoria przez tych ludzi zajmowane, po to, żeby tych ludzi zmusić do niewolniczej pracy i żeby móc eksploatować te terytoria, w których były różnego typu tak zwane dobra naturalne, surowce itd., itd. Jak się ktoś zastanowi nad tym, o co toczyły się wszystkie wojny od 6000 lat, łącznie z bieżącymi, tymi, które się dzisiaj toczą, to one się toczyły właśnie o to. O podporządkowanie sobie innych ludzi po to, żeby oni pracowali na nas, żebyśmy my mogli realizować swoją wolność, niekoniecznie pracując. Oni mają pracować za nas. I Frankfurtczycy wymyślili pewną metodę na to, żeby tak zdeformować proces wychowania, czyli uwolnić młodego człowieka od wpływu jakiegokolwiek przymusu wynikającego z wpływu rodziców, religii narzucającej pewną ograniczającą moralność i różnych innych instytucji, które skłaniają człowieka do tego, żeby się w jakiś sposób ograniczać z potrzebą własnej, niczym nieograniczonej wolności i dostosowywać się do warunków wynikających z relacji społecznych. No, oni taki patent wymyślili w postaci pewnej nowej koncepcji wychowania. Otóż ta nowa szkoła wychowawcza, ten nowy rodzaj działalności antykulturowej, mającej zmienić sposób myślenia młodych ludzi, którzy potem, jak wchodzą w dorosłe życie, okazują się być ludźmi okaleczonymi, skazanymi na to, żeby oddawać władzę polityczną w ręce gremiów, które im stworzą system umożliwiający im pasożytowanie. Ten nowy system wychowania zawiódł. Właśnie dlatego, że jeszcze były zbyt silne wpływy tradycyjnej kultury i również z tego względu, że do końca XX wieku żyły jeszcze pokolenia ukształtowane przez tradycyjną kulturę, które mogły przenosić swój wpływ na pokolenia wstępujące. Mówiąc w największym skrócie, mniej więcej do 2000 roku żyło jeszcze pokolenie dziadków wychowanych przed II wojną światową, którzy to dziadkowie mogli mieć wpływ na swoich wnuczków. Tych wnuczków, których wkrótce potem mógł już zagospodarowywać Jerzy Owsiak bez ryzyka, że może temu wpływowi przeciwdziałać wpływ właśnie tych staromodnych dziadków. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak było to istotne, ale ponieważ ten system zawiódł wtedy w skali społecznej, to okazało się, że istnieje rusza pewien mechanizm, który okazał się w tym sensie skuteczny. I silnikiem napędowym tego mechanizmu okazały się Chiny.